Udajemy się na 10-dniową podróż do Ameryki Północnej, gdzie będziemy zwiedzać Kanadę, w której zobaczymy Hamilton, wodospady Niagara oraz przeogromne Toronto, Meksyk, gdzie zobaczymy nieduże nadmorskie miasto Puerto Vallarta oraz Guadalajare, znaną z filmu Narcos. Na koniec udamy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie pojedziemy na dawną polską dzielnicę Jackowo i dowiemy się, czy są tam jeszcze jakieś polskie akcenty. Bardzo podobała się nam ta podróż i wiele z niej wyciągnęliśmy. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Zapraszamy. Dokładnie, moi drodzy, tak jak słyszeliście w poprzednim filmiku, udajemy się właśnie do tych 3 krajów. Jesteśmy mega podekscytowani. Jesteśmy właśnie w busie na lotnisko Stansted w Londynie. Aktualnie znajdujemy się w centrum, w Stratford, więc tak, jakieś 50 minut podobno zajmuje taka przejażdżka właśnie stąd do miejsca docelowego. Także no i tak, już w samolocie, troszkę spóźnieni, mieliśmy wylecieć jakieś, ile temu? 20 minut? Tak, jakieś 20 minut temu, dopiero teraz zamykają się drzwi, jeszcze się nie zamknęły dobrze, ale zaraz się zamykają drzwi. Czekamy na pana, który zapomniał kurtki, bo taki pan, który zapomniał kurtki, prosi, żebyśmy na niego poczekali i poleciał po nią. No i tak, siedzimy już w tym samolocie. 3 godziny się mniej więcej leci do Reykjaviku. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie, bo sam sobie lot, dostaliśmy maila jakiś czas temu, że będzie sam sobie lot z Reykjaviku do Toronto opóźniony, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo teraz jesteśmy opóźnieni. Wydaje mi się, że to lotnisko na Reykjaviku będzie małe, więc będziemy w stanie się przedostać tak w miarę szybko z jednego miejsca na drugie, czy z gate'a w sumie, do drugiego gate'a. No ale tak jak mówię, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wyrobimy się na czas. Leciało się mega wygodnie w samolocie Flyplay. Miał on regulowany zagłówek, siedzenia z możliwością pochylenia się do tyłu oraz w miarę porządku ceny w menu. Załoga była bardzo miła. Edzia, jak się leci? Męczona? Nie, jest okej. Jest okej? No to dobrze. Wylądowaliśmy, przeszliśmy przez security checks, jesteśmy przed lotniskiem. Tak to się prezentuje, strasznie deszczowo, kurde, wiatr wieje, angielska pogoda, tym autobusem będziemy musieli jechać do miasta, chyba już jedzie nam, ale nieważne.
Moi drodzy, wysiedliśmy w samym centrum, tutaj w Hamilton, w Kanadzie. Znajdujemy się tutaj pod posągiem, pod posągiem królowej Wiktorii. Jak widać, mamy taki sam posąg u nas w mieście, w Liverpoolze, także fajnie. Idziemy znaleźć jakieś miejsce, gdzie może będziemy mieli internet. Tam prawdopodobnie może będzie jakiś internet, tutaj jest Subway i Popeyes. No nic. Straszna pogoda jest brzydka, dlatego prawdopodobnie będę robił jakieś takie przerywki tylko. Jakieś małe nagrania, nie będę zbyt dużo mówił, bo moja kamera sobie średnio radzi z wiatrem oraz deszczem, także zobaczymy. O, zielone. Idziemy. Dlatego tak, idziemy do tego Subwaya po internet i tyle. Co tam? Dobrze. Idziemy dalej, co? No. Moi drodzy, zbliżamy się już do naszego Airbnb. Mamy jakieś, nie wiem, z 5 minut jeszcze. Na budynek chyba jest. Nawet już widzimy budynek na horyzoncie. Także jest spoko. W domu zrobimy jakiegoś małego briefa. Jak to mniej więcej ta cała podróż wyglądała. Tutaj do Kanady i tak dalej. Co tam jakieś sprawy paszportowe, takie inne duperele. I tyle. Jak wcześniej wspominałem, muszę schować kamerkę, bo wieje i prawdopodobnie nie będzie mnie słychać, ale dobra. Pozdrawiam. A to nasze skromne Airbnb w centrum. Nic specjalnego, oczywiście było jedna z tańszych, także wiele nie wymagaliśmy. Mały brief jest taki, że cała podróż z Londynu do Hamilton przeszła gładko. Mimo paru opóźnień i tak w miarę przylecieliśmy na czas. Nie mieliśmy jakiegoś większego jetlaga, szczerze mówiąc jedyne co można podkreślić to to, że na lotnisku w Kanadzie dostaliśmy mega dużo pytań. Takich jak ile jesteśmy razem, jak długo planujemy tutaj zostać, kiedy wylatujemy, ile pieniędzy mamy, a nawet trzeba było pokazać ostatnią wypłatę z pracy. Dlatego polecamy mieć to wszystko wcześniej przygotowane. No cóż, to ich praca. Moi drodzy, następny dzień, następne przygody. Znajdujemy się dalej niestety w Hamilton. Niestety próbowaliśmy dostać się na pierwszego busa, ale nie udało nam się. No nic, musimy czekać jakieś pół godziny na następnego, bo się spóźniliśmy z tego powodu, że próbowaliśmy iść do jakiejś kawiarni dostać resztę. Po prostu, bo mieliśmy całe $20 kanadyjskie, a oni nie oddają reszty, więc szkoda nam było po prostu. Szczególnie, że jeden bilet kosztuje $3,50 do busa. No ale nic, czekamy dalej tutaj. Weszliśmy sobie do takiego, że tak powiem, shopping center. Tutaj pokażę. Bo jest bardzo ciepło tutaj. Bardzo dużo bezdomnych ludzi tutaj jest. Także no nic, czekamy, pewnie jeszcze z 20 minut tutaj posiedzimy i pakujemy się do następnego busa, jedziemy do miasta o nazwie Burlington, czy coś takiego, i z Burlington mamy pociąg do Niagara Falls. Zapraszamy. You must report I to was you. deciding. Don't put me
the hospital. Okay, you want to go to the hospital or I you want to calm know. down? I'm in line. Okay. I'm next. Please take me. Okay, guys, there. we've got to travel with this lady and her dogs and all. Just give it a chance when entering. Make sure you don't trip on the luggage. I wanted to board you first, so it doesn't No, me no, I'm in line. You know They what? were inside. They're not in line. I'm in line. Have respect. I'm in line. I'm next, therefore. That's how the world works. Dobra, wsiadaj. That's number one. Number two. I'm an elder. I'm a No, there. senior. Okay, don't worry about that. I'm a senior. Okay, You can't disrespect, you can go inside. disrespect a senior. Go inside, come on. Guys, just wait, give it a chance. We've had a problem with this one every time, so don't worry. If I want to buy 2 tickets, do I need to tap Sorry? twice? If I need to pay for 2 people, I need to tap 2 of us. twice. The card. What's that? Show me that. No, the Presto cars. Yeah, just tap once and go inside now. Okay. Yeah, just go inside, try to go upstairs. Yep. No problems. Crazy, make an elderly lady wait outside in a cold. To się robi? They're all waiting inside. Chodzi się. No to chuj. Idź dalej. No, I'm going to report this. I'm 63. I wasn't talking to you. Oh, I'm sorry, ma'am. Dziadwóch się kłóci tam trzeciego życia. Sorry. No dobra, siadamy. Musimy się jakoś tu rozsiąść. Babeczka tam robiła aferę. Pan tutaj z Indii, on zgasił trochę. Dobra. Nic, jedziemy. Moi drodzy, wysiedliśmy z busa i przesiedliśmy się do taksówki. Próbowaliśmy tam zobaczyć, ile się tam idzie, ale się idzie jakieś 50 minut, a my nie mamy tyle wystarczająco czasu na to, żeby tutaj spędzić aż tyle na chodzeniu. Widzieliśmy taksówkę, powiedział nam około $11, czyli jakieś tam 6 może 5 funtów. 6 może coś takiego. I jedziemy. Powiedział, że się jedzie 5 minut, także w momencie. Tutaj taki pan, taka taksóweczka, nasze rzeczy, Edzia. No, zaraz wysiadamy i pokażę piękne piękne wodospady, dokładnie, nie mogę się wysłowić. Dobra. Moi drodzy, udało się nam, dotarliśmy nad Niagarę. Nad oczywiście wodospady przepiękne przed nami są, zaraz pokażemy. Bardzo się nam podoba. Cieszymy się, że tu jesteśmy i jest super. Marzenia się spełniają. Pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają ten filmik z jakże wietrznej Kanady. Dobrze, że nie pada, ale jest super. Do zobaczenia. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be 2 hearts running wild. So loud as the hours pass. Hiya. I'm alright, thank you. I'm just here to like. For the zipline, zipline will be $69.99. After taxes, it will be $84. $84 per person. Is it worth it? Do you reckon? I'm sorry? Is it worth it? Yeah, if I'll be not biased, but You ever tried it? yeah. Was it nice?
almost like in a week we're actually doing that one. Okay. Oh really? No. If only like if I don't have work, we can go there. So I love it. For me, I love it. So if you're asking if it's worth it, I must say yes. Okay. Not biased. Interesting. I can see that it's much better view from here rather than USA. The view is lovely, isn't it? Yeah. Or you can just, if you want, you can try looking at that viewing deck Right. just to check if how long. Right. We'll have a look. Thank you very much for your help. Thank you. Have a good one. No. Pani powiedziała, że ona też często... Jak nie mają pracy, to sobie jeżdżą. tak, jak nie mają pracy, sobie jeżdżą. No, ale dobra. Idziemy też na górę, W zobaczymy. bądź razie bilet tego kosztuje jest 84 z taksem. $84 z taksem całość. Ogólnie samo $70, ale powiedziała, że właśnie taks się też dodaje, no to wiadomo, nie? No, to nie jest jak w Anglii albo w Polsce, że wszystko jest included, tylko po prostu się płaci za jedną rzecz i za drugą. Czyli dla governmentu i dla osoby, która chce zrobić pieniądze sobie. No, tutaj też jest ładny widok. Proszę bardzo, proszę, proszę. Tak to wygląda. O, tam jest ten łódka, na której jak widać nie będę w stanie teraz przybliżyć, ale widać właśnie na niej flagę USA. Niebiescy, moi drodzy, tam, którzy są Amerykanie na tej łodzi po stronie amerykańskiej, a tutaj u nas po kanadyjskiej mamy ludzi w kobraczkach takich w sumie no czerwonych, że tak powiem. To jest taki chyba bardziej różowy, no ale pewnie chodziło o to, żeby był oczywiście czerwony. Tam też są nasi z naszej strony. No i tak. Tam oczywiście miasto amerykańskie, znaczy USA, Buffalo. Tam po drugiej stronie mostu. No i tak. Bardzo fajnie. A ja wiem co oni robią. Oni chodzą górą, zjeżdżają windą na dół, wsiadają na łódkę, płyną albo idą sobie szlaczkiem tam pod sam wodospad. No, masz rację, no. O, tak się zjeżdża. Super. No, Edzia właśnie biła do tego właśnie, że po stronie USA jest taka winda na górze, tam ludzie wchodzą na tą platformę, wchodzą na windy, jadą na dół tutaj, do tego miejsca, ubierają swój kubraczek i automatycznie na łódkę idą, także spoko. Tam to bliżej podjeżdżają. No, tam ci... Tak, nasi bliziutko tam podjechali, pod samą wodę, bardzo fajnie. A tam ten cały spray z tego, na zdrowie, z tego wodospadu musi strasznie dawać, popalić, gdyby się nie miało tego płaszcza przeciwdeszczowego. Super. Moi drodzy, bardzo ładna okolica tutaj na Niagara Falls. Co to jest? Popcorn. Popcorn mamy. Bardzo ładna okolica tutaj. Ale to widać, że takie dla turystów i dla dzieci. Tutaj są jakieś, że tak powiem, amusements, wiadomo. Jakieś gry i tak dalej. O. Idziemy zaraz jeszcze kupić jakiegoś magnesa czy coś i lecimy. O, panie. Dobra. Moi drodzy, poszliśmy na jedzonko do Wendy's amerykańskiego. Tak to się prezentuje. Zamówiliśmy sobie po burgerku takim. Fryteczki, śpicie. Bardzo dobre. Bierzemy się za jedzonko. A was zapraszam do kolejnej części filmu. Powiem wam tak, ten pan tutaj, czyli pan Nikola Tesla, musiał się już tak napatrzeć na tą Niagarę, że już ma we mnie dość. I'm sorry, Nikola. I'm sorry. Oh well, who cares? Moi drodzy, takie mniej więcej tutaj można zobaczyć. Samochody tutaj jeżdżą po tej Kanadzie. Troszkę się różnią niż nasze.
Ale same shit. Same shit. Hondy, Lexusy, Mazdy, Porsche. No to samo wszystko. Ale wyglądowo troszkę różne. Moi drodzy, troszkę śmiesznie wygląda ten bus. Taki trochę śmieszny. Jedziemy właśnie nim, tym Flixbusem. Przed chwilą się byliśmy zapytać w recepcji, czy to jest ten, który właśnie my jedziemy. Powiedzieli, że tak. Także tym busie spędzimy następne 2 godziny. No i co? No i tyle. Edzie tam jeszcze poszła sobie zobaczyć tutaj Niagarę z tej strony, bo jeszcze tutaj akurat nie byliśmy. Ale to wydaje mi się, że już tutaj nie ma nic specjalnego do zobaczenia. Się było raz i się widziało tą Niagarę z tamtej strony, z tej najlepszej strony, że tak powiem, z której widać wszystko, to jest najlepiej. A tutaj tylko widać, jak woda spada po prostu i tyle. Tam o. Krzaki, nic nie widać. Nic nie widać, bo krzaki, no wiedziałem. Dobra, idziemy. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Dzięki. No. Dobra, poczekaj sekundę. Moi drodzy, udało nam się dostać do Toronto. Jeszcze dokładnie nie wiemy, gdzie jesteśmy, ale gdzieś jesteśmy. Musimy znaleźć jakieś Wi-Fi, musimy znaleźć gdzieś jakąś toaletę i inne rzeczy. Ja już dolewam toaletę. Sprawdzić gdzie jest nasz... Aha, tam jest, dobra. Sprawdzić, gdzie jest nasze Airbnb. No i co? Udajemy się teraz do naszego Airbnb, zostawiamy rzeczy i prawdopodobnie idziemy się jeszcze gdzieś przejechać. Ale jeszcze nie potwierdziliśmy tego dokładnie, gdzie jedziemy, także wszystko wyjdzie w praniu. Pozdrawiam. Przechadzając się po uliczkach centrum miasta, natknęliśmy się na metalowe figury członków zespołu hokejowego Toronto Maple Leafs. Jest to jeden z najpopularniejszych zespołów hokejowych na świecie, charakteryzujący się liściem klonu w logo oraz niebieskim kolorem. Moi drodzy, jesteśmy tutaj właśnie w centrum pod CN Tower. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Naprawdę robi takie wrażenie to miasto Toronto tutaj downtown, że masakra. Popatrzcie w ogóle tylko, jakie to są budynki. Przecież jak się tam stoi, tam pośrodku tych wszystkich budynków, to jest się taki przytłoczony, że masakra. Człowiek naprawdę nie wie, gdzie ma się patrzeć, no ale dobra. Idziemy dalej się tutaj przejść i tyle. Tobie jak się jedzie, podoba? Fajnie, nie? Bosko. Bosko, nie? Super. Jeszcze pogoda sprzyja, ty super. Moi drodzy, nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale Kanadyjczycy są mistrzami w tworzeniu dużych miast. Naprawdę to miasto jest przeogromne, ale nie ma takiego
że tak powiem, ścisku tutaj w tym mieście. Nie ma żadnych korków, znaczy oczywiście w mieście, tam chwilę staliśmy w korku tam wcześniej, ale to było na autostradzie. Ale w mieście nie ma w ogóle korków. Jest super. Ludzie też, tak jak zaraz pokażę, ludzie też, każdy ma swoje miejsce i tak dalej. Nikt tam gdzieś się nie musi przepychać, tak jak w Londynie czy coś. Naprawdę powiem tak, to miasto wywiera na nas duże wrażenie. Jest dzisiaj sobota, a kurde, jest super, naprawdę. Polecamy tu przyjechać. Zamówiliśmy za John taksę, Uberka, niestety. Zapłaciliśmy jakieś $47, no 46 chyba. Niestety nie jedziemy komunikacją miejską z tego względu, że no po prostu bardzo dużo by to czasu zajęło i musielibyśmy się przesiadać na chyba 3-4 razy, więc myślimy, dobra, już wydamy 25 funtów, czy tam 30 maksymalnie, już dojedziemy, ale przynajmniej będziemy mieli z głowy jakieś tam przesiadki i tak dalej, i stres, i opóźnienia i to wszystko, dlatego tak. Ewentualnie jeszcze później pójdziemy sobie do tego Brantford, kurde, myli mi się cały czas ta nazwa, Brentford chyba, tam do centrum i zobaczymy co tam jest. Podobno jest jak małe Mumbai. Wiadomo, Birmingham. jak Birmingham, można się domyślić o co chodzi, ale no, zobaczymy na nasze oczy jak to wygląda, więc tak. Zaraz też coś nagram jak przyjedzie Uber. Mam takie małe wrażenie, że, bo zamówiłem opcję share. Chyba to była tańsza opcja ogólnie, bo normalna opcja była za 57, a ja wziąłem tą tańszą za 47. I mi się wydaje, że to nie jest czasem tak, że po prostu czy to po prostu nie jest tak, że to jest tylko do jednej osoby, więc zobaczymy, no ale jesteśmy dobrej myśli. Zaraz widzimy się w taksówce. No i tak, w taksówce już. Bardzo miły pan. Zatrzymał się nam. Nie było tak jak myśleliśmy, normalnie nas puścił we dwójkę i tak dalej. Jest jeszcze jedna pani z nami. Będzie ją wyrzucał gdzieś po drodze. Nie jestem dokładnie pewien gdzie, ale powiedział, że jeszcze się musicie zatrzymać. No i tak, jedziemy i pewnie zostało, nie wiem, tak z godzinę. Tak jak widać, takie małe korki są. No ale cóż, nieważne tam. Ważne, że jedziemy do domu w miarę dobrym kosztem. No nic, tu się będę pewnie jeszcze trochę chillował, posłucham trochę muzyki. No i tyle. Szczałka. You don't mind if I just make... Nie. Ja rozmawiałem z panem. Pan jest z Etiopii. Bardzo miły. Troszkę nam tutaj poopowiadał o tym mieście. No i fajnie, bardzo się przyjemnie z nim jedzie, bardzo miły. Super. No i tak. Muszę się go też jeszcze zaraz zapytam. You say it's the biggest one, no? But you also have like a big city like Vancouver, no? On the other side. Not as big as here. Okay. Do you ever travel to USA sometimes? Yeah. Yeah. You have to cross the bridge, no? Like Yeah, it's a Niagara, which is from here is 100 kilometers. okay. Or to Then no Denver, Detroit. yeah, or to Yeah, Detroit. To Detroit. Yeah. Better money here or over there? Yeah, over there. Over there. I bet there is a lot of rich people, no? Yeah. USA, Yeah. yeah. We will be in USA in like few days. Yeah. You guys traveling to US Yeah. tomorrow? No. Tomorrow we going to Puerto Vallarta. Puerto Vallarta in Mexico. Yeah. Just to spend some time there. And then you come back to US. To Chicago. We come back. Chicago. Yeah. It's a little bit messed up, you know. Yeah. But You guys should do here Toronto, then Chicago, and then to Mexico, and then yeah, and then back home. back home. Yeah. Yeah. It would have
been make it easier, you're going to keep going south. Yeah. Basically, this is how it works. How long are you guys gonna stay in Mexico? We just like, you know what is Airbnb? Yeah. Yeah, we just booked some Airbnb there. Yeah, we was thinking about some hotels, but you know Airbnb was cheaper, so we thought we would just book Airbnb. You know. Do you just search up the neighborhood? How is it and all this kind of thing? To be honest, yeah, we did like a little research and stuff. We just you know, see what's very like interesting things to see and stuff. And there is a certain option on Airbnb, because like you might recognize Airbnb from like just you know, accommodations. Yeah. But it also offers you an experience. An experience is like a kind of thing that you know, it depends like what you want to do. But there's like people just offer sometimes like things like a hike through the jungle, or like maybe quads, you know, or like horse riding and stuff. So it depends what you want. So we booked like a certain hike through the jungle with some fella, and yeah, we're quite excited for that. We've never been to Mexico. This is the farthest we went, like here. We've been to the countries like around Europe. We've been to Morocco, Tunisia, or you know, Spain, or this kind of countries, but we've never been so far. This is the furthest we went. Yeah. You've been to Europe before? Yeah. Oh, okay. A long time ago in England, 2 years ago, I went to Switzerland, Paris, and then Italy. You went to Venezia, Italy? yeah, Venezia. Ah, okay. Was alright? Yeah, it was a very good experience. Nice. Back in 90s, I went to Rome. Roma. Yeah. It must have been lovely, no? Yeah, that's beautiful. You went to Vatican City as well? Vatican City, yeah. Once you go to Roma, you must have to go to two places. Must, yeah. Vatican and then Colosseum. And the Colosseum as well, yeah. You had a Italian pizza? Yeah, Tried but it? I didn't enjoy it. I did not enjoy it as much as this pizza. Really? Yeah, really. Interesting. The whole thing, I went down there. The first thing, the minute I arrived, I went to a pizza store. Okay. Straight to pizza store. And then, no, it must be something wrong to this pizza house, right? And then the next day, I went to another pizza. It's the same thing. No, I just probably get used to this one. Yeah, perhaps. Yeah. Interesting. I did not like it. Because like Italy is known for their pizza, no? No, for pizza, that's the whole point. I went down there to get Yeah. myself. You end up in Reserve the breakfast, lunch, and dinner. That's what my plan was on pizza. Yeah. But I didn't like it at all. I didn't like it. Interesting. Here at Pizza store, this one, yeah, I love that. You love it? Yeah. Oh, we have to try it then. Yeah. Pizza. Pizza, Domino Pizza. They're all good. Okay. Pizza. Yeah, we've only like tried, you know, Wendy's, yeah. Yeah, we tried Wendy's, which was like actually quite alright. Yeah. The chicken sandwich, they have it. She had the chicken. Yeah, that's I like. Did you enjoy it? Yeah, that's good. Yeah, we've not really like been trying a lot of things because we've only been here for 2 days. Yeah. But tonight we might gonna order online. Because you can order online. Yeah. Yes. So we might gonna do that. Are you able to tell me something about Brampton? Is it alright? Is it nice? You've been there before? Yeah, I've been in Brampton, area. but You think there's something? a lot of Asians, put it this way. You think like you're in India. Really? Yeah. It feels like it, yeah. That's very interesting. Feels like Mumbai, no? Mumbai, yeah, that's exactly what it is. Smaller That's one. exactly the smaller one, yeah. Smaller Mumbai. Even when you look at the maps, it says like Punjab restaurant or like temple and stuff. Everything is brown people. Brown people. Yeah, it's funny. Toronto is how established. If you go to Markham City, all you see is Chinese. Really? Yeah. Here it's all Indian.
Okay. And then you go to downtown. There's Italian neighborhood. There's Greek town. Okay. Yeah, it's small. That's the kind of area. Yeah, everybody's segregating themselves. Have you ever tried pierogis? No. There's like I think there's a Polish food, and we saw it in a couple of shops, and we thought maybe it's like quite a popular thing here, but Yeah. we've not tried it. It's fine. Actually, the best thing about Trona is you name it from all over the world. Whichever you want to eat, you can get it here Well, in Toronto. in Trona. Right. Any kind of food, you'll get it. Interesting. I don't know, some monkey meats, I don't know about that. Yeah. Monkey. That's God's meat, I don't know about that. The rest you won't get that. Depends how much money you have. Yeah, exactly. You might get that one too, yeah. Yeah, but you said good food here, no? We can get anything you want. You can get it. Yeah. Any country. Okay. What is your name? My name is Abdullahi. Abdullahi. Nice to meet you. My name is Mateusz. 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 Yeah, we make like a little video for like memories and stuff. Yeah. We like to travel and just like Yeah, it's beautiful. Traveling is the best thing, man. It's not just memory, just refresh your mind when you go back to work. Yeah. You planning on going somewhere soon? No, I'm broke, man. You're broke? Yeah. I went the wrong vacation 2 years, a year ago, last Okay. summer actually. That Switzerland thing. Switzerlanding? Switzerland, yeah. Yeah, that's the Szwajcaria. most expensive, yeah. Oh. Trip I made, Oh, yeah. Switzerland. Okay. Switzerland. Okay. Oh, Switzerland, we drove to Paris. From Paris we went back to Switzerland, and then we went to Italy, to Venezia. Yeah. Venezia. Yeah. And then come back after like 3 weeks, 24 days. Oh my God. In Switzerland, you must have spent a fortune. Yeah. I went like to buy 12 bottle of water to Yeah. the store, and I just pick up to pay him. I give him like $10, right? Right. Give me $10 more. He goes, Oh my $19.80. Oh, imagine. Yeah, that expensive. Here you pay is $3 and something on Yeah. Walmart for 24 of them. Yeah. Yeah. Oh my God. Yeah. Is it Very expensive? yeah? Is it worth it to do that shopping here in Walmart? Huh? Do you think Walmart? Yeah, cheaper. Cheaper. Yeah, cheaper. Yeah, We've not been to Walmart yet, yeah. but it's very known in Europe. Like people knows about Walmart, Yeah, and people like talks about it, but we don't have a Walmart in Europe. yeah. Walmart employs about 1 million people. Million people? Worldwide. Yeah, worldwide. Oh Yeah, my God. yeah. It's like Amazon, no? Yeah. And then they try to get their own credit card, and they didn't allow them. Really? Yeah. In Quebec, they try to be a unionized, right? The Right. workers. Right. They didn't allow them. If you don't allow them, you have to leave, and then they left They live. Quebec. Yeah. Oh. Yeah. No Walmart in there. I Nice. think. I don't know if the agreement now. Oh, okay. They were saying it's a big news back then. They're gonna shut it down. So what, Quebec has got like their own like a little government? Yeah, every Oh. province has its own government, but the Okay. Quebec government is totally different. Really? Yeah. Okay. But Quebec is one of the biggest areas. Yeah, it is. It's all French. Back in the day, 1980s, it's all Europeans came here to Yeah. immigrating, right? And French English came to United States, Right. and they start having war each other. They push them, and then they brought them all the way to North America, to Canada, Yeah. and then they went back. And there hasn't left any now in pretty much in United States. Yeah. New Orleans was the last province. New Orleans. Yeah. Okay. So you can still like find some people who speaks French in New Orleans? Maybe. Maybe. And, yeah. Maybe. Okay.
I'm excited to see Little Mumbai.